Siemaneczko, cześć wszystkim. Witam was w kolejnym odcinku z serii Medieval Dynasty. W dzisiejszym odcinku przypilnujemy sobie naszych rolników. Pięknie tutaj sadzą nasze pola, więc do tego dążymy, żeby oni już sobie tutaj wszystko to ogarniali. Mamy po 2 pola żyta, pszenicy, owsa i 3 pola lnu, więc na razie zostawiam w takich ilościach. Natomiast Sebastian, no to co mi napisałeś, jakie ty masz pola, no to naprawdę podziwiam. Zdecydowanie zdecydowanie masz tego więcej. Zastanawiam się, gdzie ty to wszystko pomieściłeś. Pewnie w jakimś innym miejscu masz, albo tutaj jeszcze więcej sobie przeznaczyłeś tego miejsca na pola. Także no naprawdę jestem pod wrażeniem. Serdeczne gratulacje, bo faktycznie faktycznie nieźle to brzmi. Więc wszyscy widzowie, którzy są tutaj ze mną, też mi napiszcie w komentarzach, jak wy rozplanowaliście sobie pola, ile tego w ogóle macie, czy wam to wystarcza, czy chcecie sobie poszerzyć te pola, czy macie właśnie na przykład tak jak Sebastian, tak rozwinięte to rolnictwo, że już więcej wam nie potrzeba. Napiszcie, jakie macie pola, jak to u was wygląda. Ja chciałbym właśnie serdecznie przywitać wszystkich widzów, zaprosić tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali kanału, do tego, żeby to właśnie zrobić. Pamiętajcie o łapeczkach pod filmem. Jak macie możliwość, to podbijajcie ten film. A my lecimy z kolejnym odcinkiem. Wykorzystamy sobie naszą balię, umyjemy się. Teraz pięknie możemy chodzić czyści, więc bardzo mnie cieszy. Dziękuję również za podpowiedź, jeśli chodzi o tą balię, bo świetnie się sprawdza. Słuchajcie, my musimy w dzisiejszym odcinku troszkę pobudować. Przynajmniej taki mam plan. Więc jeszcze chciałbym zobaczyć tutaj jedną rzecz. My mamy wszystkich już tutaj pracowników rozdysponowanych. Jeśli chodzi o nasze wydobycie, to mamy 2. Prawda jest taka, że wolałbym jeszcze tutaj do tej chaty wydobywczej kogoś zaciągnąć. Tutaj mamy rudę kamień, tak za bardzo nas tutaj nie rozpieszczają w tych kamieniach, ale chata wydobywcza tutaj jest jedna osoba i ja bym poszedł na razie w te kamienie. Niech mi tutaj zbiera tego, znowu zrobi jakiś zapas. Patrzcie, samych kamieni jak będzie zbierał, to naprawdę fajnie to wyjdzie. 32 kamienie. I tak też niech to sobie działa, a my musimy zobaczyć w tym momencie, co możemy pobudować, bo chciałbym tak, z budynków na pewno jeden dom postawić, bo dom musimy sobie trzasnąć dla nowych mieszkańców, tylko wiecie co się zastanawiam, gdzie nowe osiedle powinno być. I tak sobie cały czas myślę, że to miejsce tutaj, ładnie zacienione, koło studni, chciałbym przeznaczyć na stragany. W centrum miasta, no w centrum, nie w centrum, ale tak powiedzmy bliżej tego, a tutaj zrobić sobie osiedle. I teraz tak, jakbyśmy sobie pociągnęli drogę stąd, pociągnęlibyśmy sobie tutaj rozgałęzienie i poszlibyśmy sobie z tą drogą tutaj, moglibyśmy ją nawet tak troszkę, nie no, zróbmy ją na prosto, a tutaj zastanowimy się, jak to pomieścić z tym drzewem. Dobra, coś takiego. No i myślę, że moi drodzy, tu chyba zostawię sobie miejsce na warsztaty, jakby były jeszcze jakieś do budowania, a tutaj byśmy sobie lecieli z domami. Ściągnę sobie te rzeczy tylko, co tutaj widać, żeby mi się nie zmarnowały. Tu jakieś grzybki, tu coś, no grzybków już nie będę zbierał.
Trochę patyków, coś tu, jakiś kamień. Dobra, jest w porządku. I teraz tak, jakie domy? Tylko tak, żeby nie było też tu zbyt ciasno. Myślę, że musimy sobie polecieć normalnie z domem największym, bo teoretycznie powinien, jakby w nich najlepiej się będzie tutaj nasze społeczeństwo rozwijać. I tak, nie za blisko, tutaj to drzewko na rogu bym sobie zostawił jako taką naturalną osłonę przed słońcem. I polećmy sobie, czyli tak, na pewno sobie zrobimy dzisiaj kolejny dom i zobaczę, co tam nam się odblokowało. Może drewutnie, aczkolwiek nie mamy na razie pracowników, żeby sobie z tym działać, więc zobaczymy. Ale na pewno jakieś tam nowe rzeczy się odblokowały. Może się odblokują przy budowie tego domu. Także korzystajmy z tego. Musimy też poczekać na kamienie. Może tak bym zrobił, wiecie, że pójdę sobie do kopalni. Tam się uzbiera trochę tych kamieni. A przy okazji, wiecie co byśmy zrobili? Pozbierali sobie cyny i miedzi na nasze kolejne narzędzia. Dobra, wrzućmy sobie jeszcze te deski, co mamy, kłody. Teraz będą ładnie zbierać kamienie, więc teoretycznie jakbyśmy tak poszli sobie faktycznie do tej kopalni. Jeszcze się tak zastanawiam, bo mówiłeś, Sebastian, że na osiołku można jeździć, tylko jest wolny. Ale jakby tak na przykład wykorzystać to, tylko nie wiem, czy ja będę w stanie to zrobić, bo pewnie trzeba jakieś siodło mu zrobić, czy coś tam takiego, żeby go, wiecie, postawić przy kopalni tego osiołka i po prostu go załadować, na przykład w ten kamień albo w jakieś inne materiały i transportować nim sobie tutaj do wioski. On zawsze ma tam jakieś chyba 30 kg plus ewentualnie jakiś juk i coś tam można by mu go troszkę podrasować, żeby miał więcej udźwigu, nie? Także może zobaczmy sobie, jakby to wyglądało z takim zwierzątkiem, jakbyśmy chcieli go wziąć właśnie do prac. No teoretycznie czemu by nie wykorzystać, nie? Jak mamy już takiego osiołka, to może akurat by to można było tak zrobić. Dobra, tu na razie jest ok. Tu sobie możemy wrzucić te kłody. I jeszcze tutaj. Dobra. Zostało nam chyba już tylko same kamienie, nie? Teoretycznie, dobra. Chodźcie, zobaczymy, bo tam na pewno trzeba by to uszyć, aczkolwiek czy mi się to uda i czy mamy na to materiały, to jest druga sprawa. Wierzchowce, siodło, to jest coś takiego. Potrzebowalibyśmy skóry, sztabę ceny mamy, wełnianą nić mamy, lniana tkanina jest 1 sztuka. Pytanie, czy jesteśmy w stanie jakąś jedną lniana nić, to była lniana nić, nie? Nie, lniana tkanina. Lniana tkanina. A, no tu jest. A, dobra. No, źle popatrzyłem. Okej, czyli musielibyśmy sobie to zrobić z czegoś takiego. Przepraszam na chwilkę. Zwolnisz mi to? Wojsława? Widzę, że nie... No. Wojsława. Dobra. Widzę, że coś tutaj... Nie chcesz mi oddać tego. Dobra, musimy zobaczyć, czy... Dobra. Do magazynu. Lniana nić. Ale czy mamy len przecież? Przecież zostawiliśmy sobie trochę lnu. Dobra, to zróbmy tak, że weźmiemy sobie
nie wiem, z 15. No worries. I'll wait. Albrecht, poczekaj chwilkę, tak. I tutaj siemielniany, dobra, przerobimy... A znowu sobie zapomniałem, że nie muszę teoretycznie go wybierać ze skrzyni. No ale dobra. Zrobimy trochę tej łodygi i spróbujmy. To siodło sobie wtedy wrzucimy. Może jakiś Yuki... Kurde, nie popatrzyłem, czy da się tam coś takiego zrobić. Tutaj wrzucimy skrzynia siemielniane, łodygi sobie weźmy, patyki zostawmy. Pytanie, czy ty nam The village is zwolnisz... slowly developing. No patrzcie. Hello. Czy mogłabyś się trochę przesunąć? O, dziękuję bardzo. Ale stanowisko... Coś się zbagowało, patrzcie. Dobra, muszę, wiecie co? Muszę na chwilkę zatrzymać, zrestartuję po prostu gierkę, może będzie ok. Dobra, jestem z powrotem i kołowrotek się już nam zwolnił. Także zróbmy tutaj lnianą nić. Zrobię jej więcej, bo może akurat tej Yuki też by się udało stworzyć. I zobaczymy. No fajnie by było wykorzystać tego osiołka. Najlepiej to by było na jednym jechać, a drugiego ciągnąć za sobą. Wtedy mielibyśmy naprawdę sporo tego udźwigu, ale tak to chyba się nie da zrobić. Dobra. Znowu mi tutaj, Wojesława, musisz zwolnić stanowisko. Dziękuję bardzo. 6 tkaninek sobie zróbmy. W ogóle jesień się nam kończy, tak się zastanawiam, ale już chyba nie mamy żadnych zadań związanych, znaczy zadań, takich wiecie, rolniczych, bo oni tam wszystko dzisiaj obsieją, więc teoretycznie będzie wszystko, co na jesień mieliśmy obsadzić, to byśmy mieli, ale widzę, że jakiś problem się pojawił w shopie. Brak nawozu. Patrzcie, jak oni z tym nawozem jadą. Muszę iść go zrobić. Dobra, wierzchowiec, siodło. I jeszcze skóry w ogóle potrzebujemy. What's next? Comfortable clothes? Za tysiaka takiej Yuki. Małe Yuki za 500. No, może byśmy zrobili. Dobra, siodło to jeszcze nie zrobimy, bo musimy sobie tej skóry zdobyć, ale jeszcze przed tym to muszę im zrobić tego nawozu. Pozbieramy sobie tutaj. Sebastian mi pisał też, że fajnie się robi ten nawóz w kompostowniku. Tylko czekaj, co ty tam wrzucałeś? Teraz mi wyleciało z głowy. Aha, tutaj nie mamy. Tutaj też nie, dobra. Aha, jagody. Wilcze jagody i zwykłe jagody. Dobra, rozumiem. Nawóz 17, za dużo go niestety nie ma. Aha, ale może już coś się dorobili tutaj, bo oni też w tym gospodarstwie robią nawóz, więc teoretycznie coś tam może jest. No dobra, to niech dorobimy ten jeden. Tutaj coś jest? Nie, tutaj nie mamy nic. Idę wrzucić im ten nawóz. No jakby, wiecie, no znowu też tragedii nie ma jakby, że oni tego nawozu sobie teraz nie zrobią. Dobra, od razu te patyki też. Okej, to byśmy mieli. I teraz tak, skóry. Musimy
zapożyczyć sobie skóry tutaj. I musimy też skóry zdobyć. Także lecimy coś popolować na szybko. Dawno żeśmy nie polowali, także możemy spróbować. Ale tych strzał to ja mam tak zatrutych nie chcę. Miedziana, kamienna strzała 24, ale taką miedzianą. Dobra. Postrzelamy trochę kamiennymi. 24, no to coś tam jest. Łuk i strzały. Dobra. I spróbujmy popolować, tylko musimy jeszcze sobie przed wyjściem zjeść. Ty, ale nie wiem, czy nie idzie już noc. Noc jest blisko, ale to akurat w zimie moglibyśmy spokojnie sobie... Aha, to w zasadzie wiecie co, jak idzie już, bo to będzie teraz zima, no to ja nie muszę tutaj za bardzo jeść. Mogę powiedzmy jedną jajecznicę, bo tego i tak jest tu sporo, żeby tak było cokolwiek, ale w zasadzie moglibyśmy sobie... Skoczymy tak na szybko, bo to jest na szczęście tutaj zaraz, także żebyśmy coś tych skór złapali. Potrzebujemy 8 skór, więc teoretycznie... Aha, i potrzebujemy jeszcze nóż, bo nie będziemy mieli czym oskurować. No, ale zobaczymy. Jakby tak udałoby się zdobyć 8 skór, to byśmy sobie to siodło zrobili. I w sumie akurat by się zgodziło, bo w zimie moglibyśmy spokojnie iść sobie i... Wiecie co? Dobra, muszę tu wpaść i zrobić rozróbę. Ty, trochę tak spadło. Dobra, wpadamy tu i czaskamy im te. Szkoda, że wiecie co, nie widzę ile mają życia i do których strzelałem. Jest, pięknie. Chyba został trafiony, wiecie gdzie? W szyję. Dobra, ile skór z tego ściągniemy? 6 skór, dobra, to jeszcze jeden. O, przestrzeliłem. Piękny strzał. Dobra, to nawet widzicie, nie musimy czekać do zimy. Bajka. Uzupełnimy im mięso przy okazji. Dobra, jeszcze jest jakiś w zasięgu. Wszystkie pouciekały. No jak jeszcze jest widno, to sobie wykorzystajmy to. Łanie też sobie spróbujemy. Oj, za daleko. Idzie. Ajajaj, może padnie. Ale widzisz, Greg się śmiał, że poszedłem polować dzidą kiedyś na jelenie, a tu bym łanie, proszę bardzo, dopiął od razu. Dogonił. Tam jeszcze łańka jedna biega, żeby nie powybijać ich wszystkich.
A, bo tu wilk przyszedł, patrzcie. Tu jest łańka, muszę ją mieć na oku. No i znowu wilka ściągniesz. No, dawaj, dawać. Ej, uparta. Nie wiem, czy jest sens ją gonić, chociaż tu może. Muszę dychnąć. Dobra, leży. To ostatnia łańka i wracamy. Nawet się udało, słuchajcie. Dobra, to w zimę możemy spokojnie wybrać się w takim razie do kopalni i ściągniemy sobie nowe materiały, właśnie najbardziej cyna i miedź. Na razie na to się nastawiamy. Ściągniemy kamienie, także sobie skończymy budować ten nasz dom i będziemy sobie stawiać kolejne budynki. Teraz będziemy mieli chwilkę jeszcze czasu, to sobie zobaczę, jakie budynki możemy zrobić. Zrobimy to siodło, żebyśmy tutaj wszystko mieli. Musimy im wrzucić tam jeszcze... czekajcie, to najpierw tu. Wierzchowiec, siodło. No zróbmy na razie takie zwykłe, 5 stóweczek, siodło. Ciekawe, ile kosztuje takie siodło. Wszędzie chcę zwęszyć jakiś interes, bo wiecie, takie siodło dużo pracy nie wymaga, chociaż jest jeszcze ta wełniana nić, której normalnie nie produkujemy. Jest sztabka cyny, no ciekawe. Dobra, w każdym razie pojawiło się to. Siodło jest tutaj. 760, czyli ile? No z 380, nie? No to takie fajny też byłby zarobek z tego. No dobra. W każdym razie mamy to siodło. Czy coś tutaj chyba nie mamy informacji? Aha, bo to jest plus 3 kilo, czyli siodło nie, ale w takim razie czy my mamy... W ogóle moglibyśmy... Patrzcie, nie mamy lnianej nici, ale taki plecak, już konkret, moglibyśmy zrobić. On jest za 1000. Skóra, futro. Taka mała sakwa jest za 4 skóry, 1 patyk. To też by był dobry interes. Dobra. I teraz tak, wierzchowiec, juki. Musielibyśmy zrobić małe juki. A ja nie mam lnianej nici. To ile na to poszło? Aha, lniana nić. Kurde, przerobiłem wszystkie. Patrzcie, jak to jest. Ale takie małe juki byśmy byli w stanie zrobić. 5 stówek to kosztuje. Juki kosztują 1000. Pytanie, czy jest sens, wiecie, oszczędzić te 500. Chociaż, wiecie co, no patrząc na to, że niedługo będziemy płacić podatki, a jest ich prawie, no ponad 1250, mamy 1900, no to te 5 stówek to by było akurat. Nie ma co też przesadzić, nie? Dobra, musimy sobie w takim razie szybko jeszcze dorobię, wiecie co,
trochę tych łodyg. Aha, nie muszę tego brać. Cały czas mi się... To weźmy też, nie wiem, no niech będzie z 10. Wrzucimy sobie to. Dobra, szybciutko ziemię. Rzucimy sobie szybko, zrobimy sobie te juki i możemy iść spać. Wierzchowiec. No, weźmy na razie te małe, trudno. Lnianą nić 2 razy musimy mieć. I tak też zróbmy. Resztę jej to po prostu wrzucimy do skrzyni, niech też sobie coś tam z tego działa. To w ogóle tkaninę możemy też wrzucić. I nic zresztą też jak wrzucimy, to pobierze, nie? Dobra, i zróbmy małe juki. Ile oni to dodadzą udźwigu? Z 5 kilo będzie? No wiecie, dobre i 5 kilo, nie? Małe juki. Ty, plus 15 kilo. Nie, no to jest całkiem nieźle. Dobra, czyli osiołek ma 30 plus 15, no to będzie praktycznie drugie tyle, co mamy my. Dobra, rozdzielę sobie jeszcze tutaj tylko te rzeczy. Tutaj macie, wow, 44 mięsa, także macie zapas. Żebyście mi nie mówili, że brakuje wam mięsa. I skóry wrzucimy wam tutaj. Patrzcie, jedno takie polowanie szybkie i mamy zapasów. A skóry 2 zostały. Ach, myślałem, że lepiej było. No ale dobra. Niech tak będzie. Nawozu wykorzystali znowu wszystko. Tak, już nie ma nawozu, więc wszystko wykorzystali, no ale trudno. Dobra, zaczynamy zimę. Także zaczynamy kolejny sezon. Jeszcze sobie tu popatrzymy przy okazji na to, co możemy wybudować. Budynki. Z dom zrobimy wydobycie. O, chata wydobywcza. I to już jest chyba... A nie, dobra. To jest chata wydobywcza, które mamy 2. Ja myślałem, że to jest właśnie kopalnia. Do kopalni jeszcze kawałek, dobra. Drewutnia 2, więc jedynie to moglibyśmy. No, zastanowimy się, zobaczymy. Na razie może nie jest aż tak konieczne. Chatę myśliwską. No chata myśliwska by mogła wjechać jeszcze jedna, z tego względu, żeby więcej skór i futer zdobywać. Chatę rybacką mamy, zielarską mamy, to na razie mamy wszystko. Z przetrwania to było. Później rolnictwo, no to tu mamy szopę. Stodołę, to na razie mamy wszystko. Z hodowli zwierząt mamy gęsiarnię. Teraz będzie stajnia następna, tylko że rolnictwo 2000. Kurde, trzeba wbijać te punkty. To będziemy już mogli się przynajmniej powozić na koniu. Z produkcji. Warsztat 1, 2. Kuźnia 1, 2. Szwalnia też. Kuchnia na razie jest 1. Usługi. No ten stragan byłoby dobrze, ale to jeszcze na niego trochę musimy poczekać. Magazyny. To mamy 2, jeśli chodzi o magazyn zasobów. No to powiem wam, że tak z tym budowaniem to jakoś szału nie ma. Już wszystko mamy zrobione. Będziemy mogli sobie coś tutaj zrobić z pomostami, albo faktycznie zająć się teraz tymi meblami. Coś tam zawsze... Siedzenia, krzesła, ławki, stoły.
Ale to wszystko drogie. Ja bym to wszystko chętnie robił, ale człowiek, no to za co to ma kupić? Pułapki na ptaki, na szczury, rybacka. Tu jakiś inny bałwan, stojak na broń, dzwonnica, wychodek, o proszę wychodek. Gołębnik w miarę tani. Strach na wróble też. Zła pora roku, bałwan, proszę bardzo. Znak wioski sztandar. Do budowy wymagane jest pozwolenie króla, no proszę bardzo. Dobra. Idziemy spać, bo nam się pochodnia skończyła. Śpimy do następnej pory roku. Dokończymy sobie dom i... inaczej. Dokończymy sobie osiodłanie naszego osiołka. Pojedziemy sobie nim na rodziny zwierząt. Proszę bardzo, nowe oślątko nam się urodziło. Bardzo miło. Ale poczekajcie, co się w ogóle zmieniło, jeżeli chodzi o naszą wioskę i o ludzi? Lechu, nie, oni jak mieli po 0, tak są po 0. Tutaj jak były matki, tak są matki. Dobra, no to na razie bez zmian. Dobra, moi mili, witajcie w śnieżnym krajobrazie. Zaczynamy przygodę z nowym wierzchowcem. Chodźcie, zobaczymy, jak to tu wygląda. Jeszcze sobie zerknę na jedzenie. 9/30. Dobra, to jeszcze macie czasu. Tu też macie. Dobra, gdzie to nowe oślątko? Oj, patrzcie, jaki malutki. Samiec. Panie samiec. There's a real nip in the air. O, wow. No dobra, siodło, ale jakby... My możemy mu tu... 30 kilo. Rodzaj wyposażenia tworzone przy stole może być wykorzystane do zwiększenia dźwigu wierzchowców. Ale to co byśmy tak musieli mu wrzucić? Czy musielibyśmy mu ubrać jakoś? Dobra, siedzimy, moi drodzy, na osiołku. To on sobie biegnie w miarę. Może nie jakoś szybko. O, na przyspieszeniu. Wasz. No i co? Wasz wójcik tu na osiołku pędzi. Patrzcie, podziwiajcie. Dobra, ja w ogóle to muszę się wrócić, bo nie wziąłem... A chociaż tutaj są chyba. Nie wio. Na razie to siadamy. Freezing. O, wow. Ale czekajcie, bo jak ja mam zejść... Aha, X-em. Czekaj, bo my się musimy przebrać, przecież jest zima, a ja tu ganiam w krótkich gaciach, można powiedzieć. Cienkie buty, czapka, koszula, spodnie chyba muszę zostawić, nie? Nie pamiętam, co ja tam miałem. Zimowy płaszcz, kołnierz, buty, zimowa czapka czy ciepła czapka? Ciepła czapka. Dobra. Dobra. Ekwipunek. Nie mam żadnych rękawiczek. No ale to już sobie spróbujemy. Jak zimno, to proszę bardzo nagrzać. Otwórz. Proszę. Samboja, ale Samboja, jakby cię... Have a nice
stay. ciebie można jakoś ubrać? No masz tutaj ubrania, więc teoretycznie mogłabyś sobie to zabrać, nie? Nie wiem. Czy oni to wykorzystają, czy nie? Ale co teraz? Czekajcie, bo jeszcze jest jedna rzecz. Skrzynia. Brązowy kilof. No musimy wziąć sobie ten brązowy kilof jeden. Muszę pozostawiać sobie te rzeczy w ogóle w magazynie, ale co z tymi jukami? Otwórz juki. Czy ja tu mogę mu to dodać jakoś? Wyciągnij tryb. No nie wiem, tak jakby może na osiołka nie można dać sobie tych juków, one są tylko do koni. Może tak być. Łopata, strzała, tak. Przerzućmy łuk też. No to w takim razie te juki sobie wrzucę tutaj, bo na razie to nie będzie potrzebne. Czaszka jelenia, proszę, się udało zdobyć. Dobra. Jest ok. I my chyba już tutaj żadnych... A nie, jest jeden brązowy kilof. To może... Może weźmy? Może się przydać. Dobra, moi drodzy. Jeszcze jakieś problemy tutaj mi się wyskakują. Z rolnictwem brak zasobów stodoła. Czego nie macie? Słomy. I gnoju, ale wiecie co? No to nie produkujecie słomy przy okazji ziaren? Czyli co, to będą się wtedy... Dobra, jeszcze zbiorę szybko. Co tutaj? Coś się uzbierało? No za dużo tego nie ma. Faktycznie będę musiał się zastanowić nad tym, co mi mówił Sebastian, żeby postawić ten kompostownik. Muszę go namierzyć, ile on w ogóle kosztuje, żeby tą zgniliznę tam wrzucać. I tym samym, moi drodzy, troszkę więcej tego nawozu robić, bo faktycznie tutaj z samego gnoju trochę idzie to słabo. Pokażcie mi, bo wy tu chyba nie macie w shopie zasobów, nie macie nawozu, dobra. Dobra, musicie sobie jakoś poradzić. Na razie to nie jest ten nawóz nic pilnego. Dobra, jeden ten kilof oddajemy. I lecimy. Nie ty, dosiądź. Dobra. Nie, to jak osiołek, Sebastian mówiłeś, że nie jest zbyt szybki, to na koniu musi się naprawdę fajnie jechać. Nie? Dobra. Tutaj mamy, to wszystko jest puste, przygotowane. Dobra, moi drodzy, ja sobie tutaj odpalam kilof pod trójeczkę i lecę do kopalni. Także nazbieram materiałów i widzimy się, jak będę wychodził z kopalni. Dobra, mamy już nazbierane. Znaczy, mam na razie nazbieranych kamieni. Tam sobie w tych koszach pozostawiałem na razie miedź i cynę. Także zobaczymy, ile jesteśmy w stanie tutaj z tego zbudować, ale elegancko teraz jest. Powiem wam, że sztosik. Dobra. My tutaj sobie zsiądziemy, osiołku drogi. I lecimy
z tym domem? No już trochę mamy, patrzcie, ponad 40 my mieliśmy kamieni ze sobą i osiołek ma jeszcze 30 kamieni, także bardzo fajna sprawa. Dobra, dokończymy sobie to. Jak tak lecimy z tymi kamieniami, to się zastanawiam, czy jeszcze jednego domu nie zrobić od razu. Żebyśmy mieli już tutaj przygotowane pod kolejne 2 rodzinki. No i jeszcze w magazynie już mamy, bo ja troszkę... Aha, tam mamy podrasowaną tą, to zbieranie tych kamieni. Dobra. No i ładnie, wspólnymi siłami szybko nawet poszedł ten domek. Otwórz Yuki, proszę, 27 kamieni jeszcze od mojego pomagiera. I coś tutaj, kłód mamy też w końcu. Dobra, no i mamy to, szybko poszło, nie? To myślę, że śmiało możemy jeszcze jeden dom tutaj postawić. Tylko pytanie, czy... pytanie, czy tu nam się zmieści? Nie, tu nam się nie zmieści, ale to nic, bo tu sobie zrobimy taki fajny właśnie jakiś dziedziniec, tylko czekajcie, bo tu jakieś przeszkody mi pokazuje. Co jest przeszkodą? Pierwsze co, to jeszcze sobie drogę pociągnijmy dalej. Dobra, i teraz dom to dom z kamienia. Pokażcie mi. Chyba jest za stromo? To by mogło być, ale to znaczy, że chyba drzewo, nie? To byśmy sobie zostawili, to byśmy sobie ścieli. Piękny klon. Dobra, chodźcie. Tak, wyzbierajmy sobie może te kamienie. Kurde, mam czy nie mam? Nie mam. Standard. Czyli łopatę, ale dobrze, że te drewniane łopaty mogę tak na szybko zrobić. Dobra. Ty się tutaj pozbędziemy. Dobra. Młotek. Jeszcze raz. Domy. Dom z kamienia. Kurde, wolałbym wejście, żeby było od przodu. Ale to chyba nie jesteśmy w stanie tak zrobić. No dobra, będzie pod drzewem, będzie wejście do domu. Coś takiego gdzieś tu było, czekajcie, o. Dobra, tu będzie taki dom na wzniesieniu, tu sobie zrobimy ogródek. Kłody, patrzcie, fundamenty skłody. Jak to czasem jest. Ja dom na pewno robię? No dobra, chyba jest ok. Dobra, wrzućmy sobie te kamienie, co mamy. Ja sobie zrobię drugą rundę jeszcze w tym, w kopalni. Zbiorę sobie jeszcze tych kamieni i przy okazji tej miediciny. Pięknie. Nie no, lecimy teraz z tą budową zacnie.
Dobra, deski. Desek też mamy fajnie nazbierane. Dobrze, to jeśli chodzi o te kłody, deski, teraz to chyba już hula tak jak powinno być. Dobra, dychnij se chwilę. A tu fajne takie, patrzcie, nawet jakbym sobie zrobił tak dom na wysokości, to bym fajnie tutaj naszą wioskę widział, nie? Dobra, wrzućmy sobie kolejne deski i kłodę na dach. No i co? No i tym samym sposobem będziemy mieli dwa gotowe domy dla nowych rodzinek. Nie wiem, czy możemy ściągnąć te rodzinki, czy nie będzie trzeba czasem jakichś zadań zrobić i poprawić tutaj. Tak, tak, kłoda dwa razy. Dobra, lecimy z dachem. Okej, będziemy musieli, no mam nadzieję, że teraz w tym sezonie, jak już zrobimy faktycznie takie już plony, jak sobie tutaj zamierzam zrobić, to faktycznie zarobimy 2 razy więcej. W zeszłym sezonie to było 2,5 tysiąca, więc liczę, że teraz to będzie koło 5000. To już będzie z czego wydawać, nie? To już wtedy też i te schematy możemy pokupować i możemy jakieś sobie dekoracje porobić. Płoty. Ładnie już tutaj tą naszą osadę udekorować. Dobra, jeszcze kłody do środka. Dobra, zostały już same kamienie, także wracajmy do naszego osiołka. Zjemy sobie coś w międzyczasie. Napijemy się po drodze. Tymczasem lecimy na osiołku. Nie, no super jest. Super ten osiołek. Chociaż wiadomo, no koń będzie na pewno szybszy na takie podróże dalsze, no to super. Ale tutaj do tej kopalni osiołek jak najbardziej wystarcza. Dobra, moi mili, pauzuję i słyszymy się za chwilkę. Witam z powrotem. Dobra, jedziemy, jesteśmy znowu doładowani kamieniem. Miedź i cynę na razie zostawiam sobie tam, w tych koszach, tak jak poprzednio. Przewieziemy sobie to po ukończeniu po prostu budowy domu. No i pięknie tutaj będzie. Tu będzie właśnie piękny dziedziniec, z tym drzewem sobie to zorganizujemy. Także myślę, że fajnie to będzie. Dobra, lećmy sobie z tymi ścianami. No i dobra, to powiem wam, takie 2 duże domy wybudować, no to już chyba jest progres z tym budowaniem, że faktycznie idzie to już tak w miarę sprawnie wszystko działać. Pytanie, czy nam to wystarczy, ale chyba wystarczy. Coś tam w magazynie jeszcze jest. Osiołek też jest już dopchany na maksa. Weźmy sobie, co tam... A, tak. Dobra, 26 kamieni. I jeszcze góra. Piękna sprawa, powiem wam, patrzcie. 2 domy stanęły bez żadnych jakichś takich większych przestojów. Dobra, dosiądźmy sobie tutaj osiołeczka. Niech już wraca do stajni. Swoje dzisiaj, chociaż muszę jeszcze przewieźć tamte rzeczy. To jeszcze zawrócimy, mój drogi. Mam nadzieję, że mi nie padniesz w międzyczasie.
Także weźmiemy sobie od razu tamte fanty, ale zanim co, to jeszcze zrzucę z siebie, bo coś mi tu zostało. Miska, kamienie, trochę patyków, pióra, sadzonki, dobra. Jest w porządku, resztę powinniśmy się zabrać, chociaż czy na raz to nie wiem, zobaczymy. Ale lecimy. A, wszyscy w szoku. Wioska nie może uwierzyć, że wójt na osiołku lata. Dobra. Pięknie zsiadamy. Tutaj mamy wiklinowe kosze. Wszystko mam pouzupełniane. Dobra. Osiołek. Weźmiesz się? Może się weźmiesz tak z tym. Ruda miedzi. Tutaj trochę cyny. Dobra, bo już przegniemy. Tu jest pusto. Dobra, ja sobie tu będę musiał jeszcze zrobić jeden kursik. Dobra, skoczymy, wrzucę to do magazynu i widzę, że też czas naszego odcinka dochodzi do końca. Także cieszę się bardzo, że jesteście ze mną. Dajcie oczywiście znać w komentarzu, czy podoba Wam się nasz nowy środek transportu. Czy Wy też jeździliście na osiołku, czy od razu wskakiwaliście na konia. Pamiętajcie o łapeczkach pod filmem, o podbijaniu. No i cóż, tyle będzie ode mnie. Ja sobie jeszcze przewiozę tą resztę, co tam widzieliście i widzimy się już w nowym odcinku. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru. Trzymajcie się. Cześć!